Cześć Wam kochani, witam Was serdecznie w kolejnym filmie na moim kanale. Z tej strony Marta, kanał Milion Lashes. Przepraszam Was za wszystkie hałasy, jakie tu słyszycie, ale ja nie jestem u siebie, jestem na urlopie i postanowiłam Wam nagrać niedzielny film, bo nie mam nic. A teraz sobie na urlopie testowałam trochę zapachów, przetestowałam ich w sumie 2, 4, 6, 7, więc nie omieszkam Wam o tym opowiedzieć. Zapraszam! Słuchajcie, siedzę sobie bardzo wygodnie, bo jak mówię o perfumach, to też lubię mieć wygodnie. I u siebie, jak wiecie, często nagrywam właśnie na fotelu w salonie, który jest taki ultra wygodny, rozkładający się, masujący. A tutaj po prostu korzystam z kanapy. Rozsiadłam się po to, żeby Wam poopowiadać co nieco o zapachach. I tak, już Wam mówię. Wszystkie zapachy, które teraz testowałam, są od Dorotki. I chciałabym z Wami chwilę o nich pogadać, może też poopowiadać, ale głównie pogadać o tym, że ostatnio jestem taka trochę podłamana faktem, że bardzo dużo zapachów testuję, ale też dużo zapachów kupuję. Z tym, że staram się kupować jakieś mniejsze pojemności, nie wtapiać pieniędzy w coś większego, po to, żeby nie rozczarować się jakoś strasznie mocno, a i tak niestety te rozczarowania są i moje zakupy w ciemno na ogół nie kończą się dobrze, ale mało tego, ja je nadal robię, bo nie mogę się powstrzymać. Natomiast to, co ogólnie z tych testów wiem, co mnie bardzo uderzyło, to, że takie zapachy jak na przykład Chloe, czy jak na przykład, już Wam mówię, poczekajcie, Chloe i jeszcze, Chloe, takie zapachy jak Chloe, widziałam, że do mnie nie przemawiają, to znaczy ja próbowałam ich wielokrotnie, tu akurat dostałam flankery i flankery powiedzmy. Dostałam flankery i dostałam jakieś takie normalne, których też nie znałam, ale też takie, które znałam, które nic w moje życie nie wniosły. I przetestowałam sobie na przykład, poczekajcie, i przetestowałam sobie na przykład Chloe Nomade Nuit d'Egypte, Chloe Nomade Eau de Parfum Naturel i Chloe Eau de Parfum Naturel. I teraz tak, mam takie spostrzeżenia, że generalnie ta podstawowa wersja Nomade kompletnie na mnie się nie trzyma, ja ich nie czuję, ja nie umiem o tym zapachu powiedzieć nic. Jeżeli chodzi o te zapachy, mogę powiedzieć tylko tak naprawdę o tym Chloe Nomade Nuit d'Egypte. Słuchajcie, to jest zapach dla mnie jedyny, który może wylądować i wyląduje u mnie na wishliście. O Jezu! Na wakacjach to mi słów brakuje, ja nie umiem się poprawnie wypowiadać, więc wybaczcie mi za moją składnię i niepoprawne wypowiedzi, ale cóż, jestem wyluzowana. I tak, jeżeli chodzi o ten zapach, zrobił na mnie niesamowite wrażenie. Przede wszystkim swoją trwałością, co u mnie graniczy z cudem, żeby zapach był ultra trwały. Więc niesamowicie zrobił mi robotę trwałością, ale jest on też przepiękny. To jest, słuchajcie, dla mnie zapach z takich odkryć, można powiedzieć. Wczoraj najdalej nim pachniałam i on jest właśnie Egyptian, ma w nazwie, bo jest taki troszeczkę jakby bardziej orientalny,
nie jest w żaden sposób vintage'owy, ma coś w sobie takiego bardziej pustynnego właśnie, coś takiego sypkiego, piaskowego, ale też przede wszystkim bardzo mocno słoneczny. To jest zapach, który ja stosowałabym bardziej latem niż zimą, dlatego że wywołuje bardzo takie wakacyjne myśli, taki nastrój wakacyjny. I teraz właśnie jak go testowałam na wakacjach, to strasznie mi jeszcze ten efekt podbijał. Przefantastycznie się w nim czułam, bardzo fajnie się układa na skórze, fajnie po niej fruwa jeździ, na wietrze bardzo fajnie go czuć. Przepiękny jest momentami taki kwiatowy, jest momentami taki troszeczkę mydlany, ale to tylko tak jakby czasami tak zalatuje taką właśnie mydlanością, ale to też jest taka, to nie jest zapach czystości, absolutnie, tylko takie te nuty, które są, tak czasami mydlanie wypadają, ale nie w negatywnym słowa tego znaczeniu. Piękny zapach. Fantastycznie się w nim czułam i właśnie dla mnie to jest takie słońce na pustyni, ale też momentami czuję takie kwiaty, no na pustyni kwiatów raczej nie zobaczymy. Natomiast naprawdę jest dla mnie to wakacyjne i gdybym te Egyptian miała rozpatrywać w kategorii Egyptian, czyli wakacje w Egipcie, to jak najbardziej skojarzenie na tak, ale jeżeli Egyptian jako kultura, jako przyprawowość tego kraju, no to zdecydowanie nie, bo to jest ułagodzony zapach, to nie jest zapach przyprawowy, to nie jest zapach ostry, to nie jest zapach jakiś taki mocno orientalny. Ma w sobie tę nutę orientalną przez ten pustynny piasek i te słońce i te kwiaty. Czasami jakby jest jakaś orientalność wyczuwana, ale to jest bardzo pozytywny zapach. Wydaje mi się, że też mało komu może się nie spodobać, chociaż nie wiem jak na kimś może wybrzmiewać, ale generalnie naprawdę bardzo przyjemny zapach. I jeżeli o ten Chloe właśnie Nomade Nuit d'Egypte, to ląduje na mojej wishliście. Natomiast reszta Chloe Nomade Eau de Parfum Naturel kompletnie nie pamiętam, a jeżeli chodzi o ten Chloe Eau de Parfum Naturel, to mam go tu i jest to dla mnie zapach białych kwiatów i nic więcej Wam nie powiem. Ponieważ o Naturel się zgadza, Parfum Naturel się zgadza, bo on wybrzmiewa bardzo naturalnie, bardzo naturalnymi białymi kwiatami, ale nic ekscytującego, nic nie wiadomo jak porywającego. W ogóle mnie ten zapach nie porywa tak naprawdę, o trwałości nawet mi się nie chce gadać, bo żaden z tych dwóch na mnie nie utrzymuje się w ogóle. Być może on się utrzymuje dłużej niż ja go czuję. Tego nie testowałam, bo testuję je sobie sama tu na urlopie, więc nie mam pojęcia, czy go wyczuć dalej, czy nie. Ale powiem Wam szczerze, że dla mnie na pewno mój nos tego zapachu kompletnie nie wyczuwa i nie jest on zbadywalny dla mojego nosa. Także Nomade mamy, czyli 3 zapachy ogarnęliśmy przy jednym słowie. Dalej, dzisiaj testuję i dzisiaj do Was przychodzę, bo już wiem, Trussardi My Name. I w czwartkowym filmie Wam powiedziałam o też zapachu Trussardi, tylko że to jest taka limitless linia i taka totalnie inna, bardzo droga linia perfumowa. Ale Trussardi ma też takie normalne cenowo zapachy i niestety myślałam, że ta marka ma wszystkie super zapachy, a muszę przyznać, że ja się popsikałam tym zapachem 2 godziny temu i niestety, ale nie czuć kompletnie, ale to kompletnie nic. Mój nos nie wyczuwa tego zapachu ani na powietrzu, ani w pomieszczeniu, po prostu nigdzie. Ja tego zapachu na sobie nie wyczuwam.
I teraz popsikam go gdzieś, nie wiem gdzie, ale gdzieś psiknę. I jest nijaki też. To znaczy, ja nie wiem, słuchajcie. Jest świeży, jest taki trochę czystości. Ale mój nos w ogóle go nie wyczuwa. To jest zbyt miałki, zbyt świeży, zbyt nijaki zapach. Mój nos już jakby potrzebuje, o, może tak powiem. Zauważyłam, że mój nos potrzebuje swego rodzaju albo słodyczy, albo cytrusów w dużej ilości, które ten zapach poniosą. Same takie leciusieńkie, kwiatowe, bardzo świeże zapachy, no ja ich nie wyczuwam. Ja potrzebuję albo ekstrakt wręcz, albo coś bardzo mocno intensywnego, albo coś, co jest na bardzo mocnej bazie, jak nie wiem, tonka, jak już nawet nie drzewo sandałowe. Same drzewo sandałowe też mi nic nie zrobi. Wiecie, potrzebuję takiego wanilii, potrzebuję czegoś konkretnego w zapachu. Ja nie mam pojęcia, jakie tu są nuty. Nie wiem tego, słuchajcie. Nie czytałam standardowo, mówię Wam, co czuję. I dla mnie ten zapach właśnie Trussardi My Name jest nijaki. Jest totalnie nijaki, ja go nie wyczuwam i nawet nie mam o czym Wam za bardzo poopowiadać, bo go nie czuję po prostu. Więc przejdźmy dalej i dalej jest, no właśnie, dalej jest Chopard Cashmere. Ja nie wiem, mi już się nic nie chce. Serio, ja już jestem po prostu, chociaż ostatnio znalazłam 6 zapachów, to powinnam się cieszyć. I jest też 7 tu. Już tu nie mam, bo testowałam go bardzo mocno, także nic nie mam, miałam tylko teraz na psiknięcie. I to jest tak, że jak testuję go na ręku, ogólnie jest to piękny zapach, tylko że dla mnie niezapamiętywalny ze względu na jego trwałość. I teraz tak, na rękach on mi się fajnie utrzymuje. Kiedy macham sobie ręką, ja go wyczuwam. Natomiast tu nic, zero. Po prostu ja nic nie wiedziałam o tym zapachu, więc zaczęłam go psikać na ręce, żeby w ogóle cokolwiek o nim powiedzieć. Jak sobie popsikałam te ręce i sobie gdzieś tam machałam, czy byłam na powietrzu, czy jeździłam rowerem, cały czas ten zapach czułam. I to jest właśnie taki zapach kaszmiru. No z czym nam się kaszmir kojarzy? Z czymś luksusowym, mlecznym, delikatnym, jedwabistym, z czymś włochatym, takim puszystym. Taki jest ten zapach właśnie. Bardzo delikatny, bardzo taki mleczny, bardzo taki puchaty, miękki, absolutnie nie rzeźki, nie świeży jakoś, bardziej też nie do końca słodki, no taki kaszmirowy, no po prostu taki kaszmirowy, jak byście, nie wiem, sweterek kaszmirowy powąchali, wydaje mi się, że też ma specyficzny zapach. Fajne wyobrażenie o kaszmirze, które ja naprawdę jak się czuję, to można sobie ten kaszmir wyobrazić. Także bardzo fajny jest ten zapach, ale ja nie mam przyjemności noszenia go, bo go w ogóle na sobie nie wyczuwam. Więc niestety nie wyląduje na mojej wishliście. Dalej to jest, słuchajcie, Chopard Happy Bigaradia. No, właśnie. I ten zapach to jest bardzo już świeży zapach. To jest zapach, Boże, kojarzy mi się z czymś. Strasznie mi się z czymś kojarzy, poczekajcie. Mam skojarzenie tego zapachu z innym zapachem, bardzo podobnym. Ale teraz nie przychodzi mi nazwa tego zapachu do głowy.
To nie jest coś, co ja mam w swojej kolekcji, ale to jest na 100% coś, co ja już testowałam i na pewno nie był to Chopard. Bo ja testowałam Chopard, ale nie Happy Bigaradia, tylko coś innego. I teraz to... No i ten zapach to jest 100 razy bardziej wyczuwalny, przynajmniej do 5 godzin, niż właśnie ten kaszmir. Nie wiem, dlaczego ten kaszmir jest piękny, ale jest zbyt delikatny i ja go po prostu, mój nos go nie wyczuwa za moment. A ten Happy Bigaradia, wbrew pozorom, to jest zapach strasznie świeży. To jest zapach, Jezu, mam na końcu języka z jakim zapachem go skojarzyć. Ja już coś takiego czułam, no. To jest, słuchajcie, zapach trochę płynu do naczyń kwiatowy. Tak, to jest takie skojarzenie moje. Płyn do naczyń to nie jest coś śmierdziuszkowatego zawsze, ale generalnie taki ma specyficzny zapach momentami, tylko że jest doprawiony kwiatami, jest bardzo świeży, nie ma tu zero słodkości, tu nie ma 1 grama słodyczy w tym zapachu. To jest stricte właśnie taki rześki zapach. Jest przyjemny, jest czasami wybrzmiewa jak te pranie na wietrze schnące, czyli takim jakby proszkiem, czystością, ale nie do końca. Jest nieoczywisty, jest czymś, co na pewno już wąchałam, to nie był Chopard i nie mogę sobie przypomnieć, ale słuchajcie, jeżeli sobie przypomnę, to ja Wam napiszę, z jakim zapachem mi się to kojarzy, gdzieś tutaj Wam na dole, z boku gdzieś Wam napiszę. Natomiast to jest zdecydowanie bardziej wyczuwalne, przynajmniej przez dłuższy okres niż godzina, bo kaszmir dosłownie czuję przez godzinę. Nie wiem dlaczego, bo właśnie wydaje mi się, że kaszmir ma taką bardziej też przyskórną, taką, to nie jest zapach moim zdaniem, który niesie ogon, który za sobą pozostawia ogon, niesie ogon, Boże, co ja gadam już. To jest właśnie taki zapach, który jest bardzo przyskórny, jest naprawdę wygładzonym zapachem, niesamowicie wygładzonym, ale powiem Wam, że kompletnie na mnie nie trwało. Także jeżeli chodzi o Chopardy z kolei, to też jest to coś nierównego. Ja też swego czasu testowałam, nie pamiętam teraz nawet nazwy, ponieważ ten zapach był też, pamiętam, totalnie nietrwały. Była to jakaś kompletna świeżynka, zero słodyczy i był na mnie absolutnie nietrwały. Ten zdecydowanie Happy Bigaradia jest trwalszy od kaszmir, ale kaszmir jest dużo ładniejszym zapachem niż Happy Bigaradia. Także jestem niezadowolona z tego tytułu, że wolałabym kaszmir, jeżeli chodzi o nuty zapachowe, ale żeby miał trwałość przynajmniej tego Happy Bigaradia. Dalej, słuchajcie, to jest zapach Lanvin Flores de Lanvin Water Lily. I Lanvin kiedyś miałam. W ogóle marka Lanvin to jest strasznie chyba stara marka. Ja ją kojarzę z dzieciństwa. To są bardzo tanie zapachy, ale ja kojarzę Lanvin jako taką bardzo przystępną cenowo markę, ale też nietrwałą. I to jest kolejny zapach, którego ja nie czuję. Ja nie wiem, ja chciałabym, żeby Dorota mi napisała, żebyś mi, Doroto, napisała, czy wszystkie zapachy, które mi przesłałaś na Tobie, to są tytany trwałości, które czujesz naprawdę cały dzień, czy Ty po prostu masz taką metodę, lubisz dopsikiwać się, nosisz ze sobą flakonik perfum, którym rano się popsikałeś i po prostu w ciągu dnia jeszcze się dopsikujesz, nie robi Ci to problemu, lubisz tak, dlatego nie za bardzo dla Ciebie trwałość ma znaczenie. Fajnie, jakbyś mi napisała, bo powiem szczerze, że ten zapach to jest przepiękny, jest ten zapach, jest kwiatowy, tu już delikatną jakieś takie wysłodzenie czuję, ale bardzo delikatne, nadal świeżynka, bardzo kwiatowa, nie powiedziałabym, że to są białe kwiaty, raczej mieszane,
ale no jego trwałość to jest dramat. To jest dramat, słuchajcie. Po pół godziny od psiknięcia nie wiedziałam, że mam na sobie zapach. I o ile część zapachów jest takich świeżych, że jeżeli wyjdziemy na słońce, na wiatr, to je czujemy dopiero wtedy. Czyli to nie jest kwestia, że tego zapachu na nas nie ma, on się ulotnił i jest beznadziejny, tylko kwestia, że nasz nos w pomieszczeniu tego zapachu nie wyczuwa, ale na powietrzu bardzo fajnie go czujemy. I powiem szczerze, tego nie czuję ani na powietrzu, ani w środku, ani w ogóle. No i jego tu już prawie, jak psiknęłam, też nie wyczuwam. Więc czy to jest ze mną problem? Ja już nie wiem. Testowanie po prostu ostatnimi czasy dla mnie to jest koszmar. Mam takie wrażenie, że coraz gorzej ze mną i coraz bardziej beznadziejna się robię, jeżeli chodzi o trwałość tych zapachów różnych. No, Agata mi przysłała z kolei zapachy, z których 5 byłam w stanie sobie wyłuskać i które chcę bardzo mieć, więc da się. I fajnie, że pokazała mi taki przekrój właśnie marek, bo coraz bardziej jestem przekonana o tym, że muszę szukać głębiej, że już ten mainstream nie jest wystarczający, nie mogę już tam znaleźć nic super trwałego, jest bardzo ciężko, a jednak w tych innych markach może się okazać, że jest dużo, dużo łatwiej. Ale przejdźmy jeszcze do jednego zapachu i później Wam powiem, bo znowu coś sobie kupiłam. Na co czekam? No cóż. Słuchajcie, przejdźmy do następnego zapachu i następny zapach to jest Salvatore Ferragamo Signorina woda toaletowa. I teraz tak, o Ferragamo mówiłam Wam w nowościach perfumowych, ale sama nigdy w życiu nic nie miałam tej marki, więc w sumie to się cieszę, tylko nie cieszę się, muszę to mówić, ale czy ja naprawdę muszę to mówić? Ja już nie mam gdzie psikać. Serio, na tą kartkę psiknę. Czy ja na serio muszę to mówić? To jest zapach. Chyba największe rozczarowanie tych testów urlopowych. To jest takie rozczarowanie, że ja o tym zapachu nie powiem Wam nic. To jest takie rozczarowanie, że dla mnie on nie pachnie niczym. Nie jestem w stanie wyczuć niczego, w ogóle tego zapachu. Niejednokrotnie już tak miałam. Popsikam jeszcze na rękę, bo na tym papierze to już kompletnie nic, a tu chociaż przy psiknięciu może coś wyczuję. Nie, to jest dla mnie zapach, którego mój nos kompletnie nie potrafi wyczuć. Ja nic tu nie czuję. Nie wiem, czy to jest kompozycja kwiatowa, czy to jest kompozycja owocowa, czy to jest kompozycja jakaś udowa, drzewna, wodna, solna, słona. Ja nie wiem, co to jest. Kompletnie nie czuję tego zapachu. Nie mam pojęcia, o co chodzi. To jest największe rozczarowanie ever, największe całego mojego testowania. Oczywiście mi jeszcze urlop został, bo ja to sobie nagrywam w czwartek, a Wy to widzicie w niedzielę i w ogóle chciałam powiedzieć, że Zofio, odezwij się bardzo proszę Cię na mojego maila, bo potrzebuję Twój adres, żebym Ci wysłała te zapachy. Nic mi nie odpisujesz. No i a ja bym Ci chciała po prostu wysłać te zapachy ze Sfinksa, które przyszły i czekają od wtorku tak naprawdę, a Ty nie odpisujesz, więc zapraszam. I coś jeszcze Wam chciałam kupić, Zarco Perfum, coś jeszcze chciałam Wam kupić, chciałam Wam powiedzieć, Zarco Perfum kupiłam zapach, nie powiem Wam teraz jaki, ale też ta marka pojawiała się u mnie w nowościach perfumowych
postanowiłam, bo na Zalando były 10 ml, więc postanowiłam się skusić i zobaczyć. W cholerę to drogie. Ponadto szukam tych zapachów z tej mojej wishlisty i wszędzie są jakieś duże pojemności. Chyba tylko tego Sherigan znalazłam mniejsze pojemności, a reszta wszystko w 100 ml. Trochę mnie to przeraża, te 100 ml, bo ja po prostu nie wiem, kiedy to zużyć. Ja tylko kupuję i kupuję. Już nawet sobie półki pozmieniałam, słuchajcie, w domu przed urlopem. Nowe komody pokupowałam, żeby mieć więcej miejsca na stawianie zapachów. Też ze Sfinksa przecież sobie zapach kupiłam, który właśnie mój Wojtek mi przywiezie, bo ja jestem sama na tym urlopie. To jest urlop dla mnie, to znaczy sama z Pumbą. To jest urlop dla mnie, ale on tutaj dojedzie i przywiezie mi ten zapach, to sobie jeszcze jego przetestuję. Także generalnie powiem Wam, jestem wstrząśnięta, niezmieszana, bo jeden tylko zapach na 7 zapachów przetestowanych to i tak niby jest dobrze, bo zawsze jest jeden. No ale spośród tylu różnych marek, żeby nie znaleźć sobie, wiecie, już szybciej w tych właśnie arabskich są zapachy, które są dużo trwalsze i które bardziej mi podchodzą. I teraz też już nie chciałam Wam wciągać, bo chciałam zrobić mainstream, który Dorota mi przesłała i o nim poopowiadać, ale generalnie też przetestowałam chyba latafę którąś teraz, nawet Wam może zaraz powiem. 11 to była Latafa Guinea i to nie jest akurat jakiś zapach, który wpadł, który bardzo mocno mi zapadł w pamięci, może inaczej, to zapadł mi w pamięci, ale to nie jest kompozycja zapachowa przemawiająca do mnie, bo jest bardzo mocno arabska, ale bardzo trwała i cały dzień na sobie go czułam i o coś takiego mi chodzi, także chyba te arabskie pójdą w ruch. A jeszcze Wam chciałam tylko powiedzieć, że jest pewien zapach latafy, który jest wiralowy i który bardzo chciałam zakupić i niestety nie ma go kompletnie nigdzie. Nawet na Vinted nikt nie sprzedaje go. Nie ma. To jest wiralowy. Na TikToku wszyscy o nim mówią. Wszędzie, gdzie się da i jest wykupiony. I to jest coś, co ja chciałam mieć, o czym mówiłam Wam w nowościach swoich perfumowych, bo to jest nowy zapach i to jest Latafa Eclair. To jest ponoć strasznie mocno gourmandowy zapach. Słodki, karmelowy, czekoladowy, coś mega pralinowego, gourmandowego. I ja coś takiego chciałam. Chciałam też Wam porównać, czy to dorównuje La Nuit Trésor, Lancôme, ale też chciałam zobaczyć, jaką będzie miał trwałość, jak będzie miał wydźwięk, bo jest też zapach Montal, który testowałam, kafe, coś takiego. I ten z kolei zapach, słuchajcie, w ogóle na mnie nie miał trwałości, więc ja poszukuję czegoś takiego ciągle, nie? I to jest taka ciekawostka właśnie, że tego zapachu nigdzie nie mogę kupić. Gdybyście gdziekolwiek znaleźli ten zapach na jakiejkolwiek polskiej stronie, czy nawet zagranicznej stronie, nieważne, gdzie on byłby dostępny, jeżeli macie jakieś dojście, a może sami chcecie odsprzedać go, bo Wam nie leży ten zapach, a macie go, bardzo proszę, skontaktujcie się ze mną przez maila, który zawsze macie w opisie każdego filmu. Skontaktujcie się ze mną, bo ja bardzo bym chciała ten zapach mieć, bardzo, i jak możecie mi w tym pomóc, żebym go miała i przetestowała, to zapraszam do kontaktu ze mną. A dzisiaj ja już dziękuję, bo ten film jest taki bardziej pogadankowy niż strasznie jakiś recenzyjny. Takie luźne gadki, słuchajcie ze mną, bo ja jestem na urlopie i ja nie mogę się przemęczać. Dzięki za dzisiaj. Pa!